Toyota Yaris Cross Hybrid. Mamy tutaj do dyspozycji silnik benzynowy, 1,5 litrowy, 3-cylindrowy o mocy 92 koni, z którym współpracuje silnik elektryczny o mocy 80 koni. W sumie mamy do dyspozycji 116 koni mechanicznych. Z tym układem napędowym współpracuje bezstopniowa skrzynia biegów CVT. Mamy tutaj również napęd na przód. Mamy tutaj do dyspozycji aż 3 tryby jazdy. Możemy je sobie zmieniać tutaj za pomocą guziczka. Mamy Power, mamy Eco i mamy tryb normalny. Już tak naprawdę jadąc trybem Eco, to z jednej strony oszczędzamy, ale z drugiej strony nie mamy poczucia, że nas ten tryb ogranicza w jakiś sposób, ponieważ gdy wciśniemy mocniej pedał przyspieszenia, to samochód reaguje adekwatnie do naszych intencji. W związku z tym tryb Power jest oczywiście wtedy, kiedy zależy nam na bardziej dynamicznej jeździe, natomiast spokojnie możemy jechać na trybie Eco i również wtedy, kiedy tego potrzebujemy, samochód nas nie powinien zawieść. Oprócz tego, że mamy tutaj 3 tryby takie standardowe, możemy tutaj również wymusić jazdę tylko i wyłącznie na prądzie. Oczywiście musimy mieć odpowiednią zapełnioną baterię. Bateria o pojemności 0,76 kWh ładuje nam się oczywiście podczas jazdy, czyli podczas hamowania jest odzyskiwana i magazynowana w baterii, dzięki czemu możemy startować na prądzie oraz bardzo krótkie odcinki drogi pokonywać też tylko i wyłącznie na prądzie. Odbywa się to automatycznie albo za pomocą wymuszenia, czyli wciśnięcia trybu jazdy elektrycznej, aczkolwiek wówczas trzeba mieć po prostu odpowiednio dużo prądu w baterii. Teraz możemy zobaczyć, mamy 3/4 baterii, a mimo to samochód nie chciał jechać elektrycznie, być może też to była zbyt wysoka prędkość już do tego, żebyśmy mogli jechać tylko i wyłącznie trybem elektrycznym. I tutaj widzimy, jak ta energia jest przesyłana i tak to wygląda, jakbyśmy teraz tylko jechali na silniku elektrycznym, a teraz się dołączył silnik spalinowy. No i teraz zdjęłam nogę z pedału przyspieszenia i od razu widać, jak nam się magazynuje energia, a teraz jedziemy tylko i wyłącznie na energii elektrycznej i dołączył nam się silnik spalinowy. Generalnie tym samochodem podróżuje się bardzo przyjemnie, poza tym, że przy niskich obrotach silnik nam trochę tyrkocze, ale dla mnie to nawet był dość przyjemny dźwięk. Być może już się przyzwyczaiłam do tych 3-cylindrowych silników. Widoczność za kierownicy jest dobra. Do przodu oczywiście widzimy w porządku, do tyłu mamy nawet sporą szybę jak na tego typu auto. Lusterka są dość duże jak na tego typu auto, natomiast podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego mogą nam przeszkadzać dość szerokie słupki C. No i to, że szyby z tyłu też są dość wąskie, ale mamy tutaj oczywiście asystenta wyjeżdżania z miejsca parkingowego, ruchu poprzecznego, który nas zablokuje, jeżeli będzie coś nadjeżdżało za samochodem. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, mamy też tutaj oczywiście kamerę cofania, która pokazuje nie tylko widok za samochodem, ale też z boku. Mamy też tutaj czujniki parkowania, w związku z tym widzimy, gdzie się zbliżamy, do jakiej krawędzi i nie jest to tylko widok taki symulacyjny, ale też widzimy to z kamerki. Także widzimy też bok samochodu, który jest po prostu na ekranie. Oprócz tego, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może też skorzystać z automatycznego parkowania. Mamy tu taką funkcję, możemy sobie włączyć, wtedy samochód sam znajdzie miejsce parkingowe i nam się w to miejsce zaparkuje. Jest też możliwość w ogóle wyznaczania takich miejsc, czyli tam, gdzie zazwyczaj parkujemy i samochód wtedy nas po prostu dowiezie do miejsca i zaparkuje dla nas w naszym ulubionym miejscu. Jest to mały samochodzik, dość mały.
W związku z tym też manewruje się nim całkiem przyjemnie. Podczas manewrów kierownica chodzi bardzo miękko. W związku z tym jest to bardzo przyjemne, gdy się manewruje, szczególnie w ciasnych miejscach. Podczas szybszej jazdy, moim zdaniem, troszkę za mało się usztywnia przy prędkości 120 km na godzinę, ale być może jest to jakieś takie moje skrzywienie. Zawieszenie tutaj sprawdza się bardzo dobrze w trasie. Jest wystarczająco twardy, więc samochód trzyma się dobrze drogi. I mamy tutaj również system, który wspomaga jazdę w zakrętach, co też sprawia, że zakręty pokonujemy dosyć sprawnie. Natomiast na chopkach odczuwalny jest, że dobrze wybiera nierówności, w związku z tym możemy powiedzieć, że jest też komfortowe. Oprócz tego wszystkiego mamy tutaj oczywiście bardzo dużo pomocników. Jest tutaj tempomat adaptacyjny, odległość możemy sobie regulować oczywiście z pozycji kierownicy. Jest tutaj aktywny line assist, czyli oprócz tego, że nas alarmuje, że zjeżdżamy z pasa ruchu, to jeszcze koryguje nam tor jazdy. Mamy tutaj w lusterku sygnalizację, że coś znajduje się w martwym polu, więc nie powinniśmy zmieniać pasa ruchu. Jest tutaj również system, który będzie nas wspomagał podczas manewru skrętu w lewo, czyli jeżeli nie powinniśmy skręcić w lewo, to też samochód nas wyhamuje. Także jest naprawdę bardzo dużo tego typu systemów bezpieczeństwa, które podczas jazdy nas wspierają i gdybyśmy się zagapili, to powinny nas wyprowadzić z kłopotów. Hałas w tym samochodzie jest na takim, myślę, umiarkowanym poziomie. Podczas jazdy przy niskich obrotach oczywiście nam silnik terkoczy, więc trochę nam przeszkadza. Natomiast podczas jazdy drogą szybkiego ruchu do 120 km na godzinę można spokojnie słuchać swojej ulubionej muzyki, czy radia, czy ze sobą rozmawiać. W związku z tym myślę, że to znaczy, że nie jest tu bardzo głośno, tylko tak na umiarkowanym poziomie. Gdy jedziemy niższą prędkością na trybie elektrycznym, to oczywiście słychać wtedy przetwornicę. Brzmi to ciszej niż praca silnika spalinowego, ale jest to też jakiś dźwięk, który do nas dochodzi, taki charakterystyczny dla samochodów elektrycznych. Spalanie w tym samochodzie moim zdaniem wyszło rewelacyjne, szczególnie jeżeli chodzi o miasto, ponieważ w mieście spalanie wyszło mi na poziomie 3,8 litra na 100 km. Więc można powiedzieć, że ten samochód jest po prostu stworzony do miasta i jak najbardziej tym samochodem właśnie po mieście powinniśmy podróżować. Gdy wybrałam się w dłuższą trasę w sumie w dużej mierze drogą szybkiego ruchu, jechałam Warszawa, Białystok, Warszawa. Wtedy spalanie wzrosło mi w jedną stronę do 4,8 litra na 100 km, a z powrotem, gdy wracałam, podskoczyło do 5,1 litra na 100 km. Wracając, jechałam w dużej części drogi na tempomacie adaptacyjnym. W tej chwili spalanie mamy na poziomie 5,4 litra na 100 km, więc już nie wygląda tak imponująco, aczkolwiek nadal, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj jest silnik benzynowy, jest całkiem niezła. Możemy sobie tutaj też podejrzeć w komputerze pokładowym. Teraz to niestety pokazuje tylko i wyłącznie odcinek od uruchomienia. Teraz jadąc taką trasę miejską, w 50% używaliśmy prądu, czyli w 50% tą trasę przebyliśmy na silniku elektrycznym i to na pewno tłumaczy to, dlaczego jadąc po mieście mamy tak dobre zużycie paliwa. Kiedy tylko można, jest wykorzystywany napęd elektryczny i to procentuje właśnie w tym zużyciu paliwa. Mamy tutaj również coś takiego jak zakładka Eco.
O, teraz daje nam wynik. O, wynik jest cudowny, 95%, jeżeli chodzi o eco-driving, więc świetna ocena. Jestem z siebie dumna. No ale to jest taki wskaźnik, który też nam pozwala się nauczyć, jak jeździć ekonomicznie hybrydą. Co jest ważne, ponieważ mamy przyzwyczajenia z jazdy samochodami spalinowymi, a jednak hybrydą trzeba jechać troszkę inaczej, wykorzystując jej zalety i jak najwięcej korzystać z rekuperacji. Tutaj w komputerze pokładowym możemy sobie sprawdzić zarówno zasięg, jak i naszą średnią prędkość z ostatniej trasy oraz ostatnie 15 minut, jak wyglądało spalanie i jak wyglądała rekuperacja, czyli ile nam się udało odzyskać energii. Oraz mamy też bieżący wynik, jaki jest spalanie, zużycie paliwa chwilowe. Tu mamy jeszcze wyniki spalania z ostatnich tras. Więc widać, że tak po około 5 litrów to wychodzi. Tu były jakieś takie 3 bardzo duże. A najlepszy wynik 4,4. Jest tutaj też tryb B. Tryb B, który zgodnie z tym, co podaje Toyota, powinniśmy wykorzystywać wówczas, kiedy pokonujemy odcinki górskie, gdy zjeżdżamy z góry, nie mamy tutaj możliwości manualnej zmiany biegów, w związku z tym tryb B po prostu silniej nam wyhamowuje samochód. Przełączamy go za pomocą dźwigni zmiany biegów, po prostu cofając do tyłu. Więc jest to wygodne i możemy to zastosować w każdej chwili, kiedy tylko chcemy. Wówczas po prostu samochód mocniej wyhamowuje i dzięki temu oszczędza hamulce zasadnicze, czyli mamy mniejsze zużycie hamulców dzięki temu, że mamy właśnie ten tryb B. Z przodu drzwi otwierają się trochę szerzej, więc jest dużo łatwiej wsiąść do środka. Mamy tutaj regulację wysokości i zaraz pokażę, jaki jest max. Tak jest max. To jest maksymalna wysokość, która oczywiście w moim przypadku pozwala obserwować maskę w całości. Przy podjeżdżaniu do przeszkód wszystko widzimy. A tutaj to jest maksymalnie obniżony ten fotel. Mamy tutaj również regulację odcinka lędźwiowego, więc możemy sobie tutaj ustawić tak, żeby nam było wygodnie. No i regulacja oparcia, która pozwala się praktycznie położyć i działa dosyć tak sprawnie, czyli wystarczy, że podniesiemy tą dźwignię do góry i płynnie przechodzi nam to otwieranie w drugą stronę. Jeszcze regulacja przód tył, więc do przodu to już jak widać mi się nogi prawie że nie mieszczą. No to chyba jeszcze takim samochodem nie jechałam, żeby aż taka była regulacja, czyli tak bardzo blisko. I teraz zobaczymy do tyłu. Do tyłu jest tak, że myślę wysoki mężczyzna też mógłby tutaj spokojnie siedzieć. I jeszcze sprawdźmy kierownicę, regulacja kierownicy. Dół, góra, schowana, wysunięta. Jak na taki samochód myślę, że spora. Samochód odpalamy za pomocą przycisku. Pokazuje nam się ikonka na dużym ekranie pomiędzy zegarami, że samochód jest gotowy do jazdy.
Mamy tutaj takie połączenie wyświetlacza, czyli elektronicznego kokpitu z analogowymi zegarami, ponieważ wszystko generalnie się wyświetla, ale jednak wskazówki zegarów są analogowe. Duży ekran pomiędzy zegarami, kolorowy, komputera pokładowego. Możemy sobie przeglądać to, co tam mamy za pomocą takiego klawisza, który jest na wielofunkcyjnej kierownicy. Tu mamy parametry jazdy, ale oczywiście też mamy inne rzeczy, na przykład kompas. Mamy też źródło muzyki, mamy też czujniki ciśnienia w kołach i asystentów, których możemy tutaj za pomocą tego panelu włączyć lub wyłączyć, ustawić tak, jak nam pasuje. Więc to wszystko mamy pod ręką, pod kciukiem i łatwo możemy to obsługiwać. Z drugiej strony kierownicy wielofunkcyjnej mamy obsługę tempomatu i asystentów. Tu też za pomocą tej kierownicy możemy sobie wyłączyć lub włączyć Lane Assist. Możemy też tutaj sobie regulować odległość, w jakiej ma zacząć wyhamowywać samochód, gdy jedziemy z załączonym tempomatem adaptacyjnym. Tu za pomocą tego obsługujemy radio i przerzucamy piosenki. Tutaj mamy ściszanie, pogłaśnianie i oczywiście mamy też możliwość komend głosowych i odbierania telefonu. Spory 8-calowy ekran multimediów. Mamy tutaj również nawigację fabryczną. Możemy tutaj sobie podłączyć źródła muzyki. Mamy tu też informacje na temat jazdy, historia, czyli ile każda z tras, którą jechaliśmy, ile nam zużyła paliwa. Tutaj widać nawet jakaś 10 litrów na 100 km. Tu mamy energię, czyli jak nam przepływa, skąd i dokąd i kiedy się magazynuje. Tutaj też mamy informacje o ostatniej trasie, ostatnie 15 minut, jakie zużycie, kiedy nastąpiła rekuperacja i jaka średnia prędkość i jaki zasięg nam jeszcze został. Oczywiście wszystkie te dane możemy wyczyścić i wtedy wszystko się nalicza od początku. No i w sumie to tyle. Można tu oczywiście podłączyć telefon za pomocą kabelka, gniazda USB. Podłączamy sobie telefon i korzystamy z Android Auto albo Apple CarPlay. Więc to już zależy, łączy się dosyć sprawnie, aczkolwiek czasami przerywa, ale trudno powiedzieć z jakiego powodu. Tutaj nawiewy są schowane jakby pod ekranem. Dalej mamy półeczkę, gdzie możemy coś odłożyć. Poniżej obsługa tradycyjna nawiewów. Tu mamy podgrzewanie fotela, zarówno jednego, jak i drugiego, tylko jednostopniowe. Niżej jest dodatkowe gniazdo 12V i ładowarka indukcyjna. No i oczywiście obsługa skrzyni elektrycznych, hamulec postojowy, który włącza się automatycznie po wciśnięciu trybu parkingowego. No i tutaj jeszcze mamy klawisze do obsługi trybów jazdy. Mamy do dyspozycji 2 miejsca na kubki. Niestety jak to jest opuszczone, to mamy trochę słaby dostęp do tego drugiego miejsca na kubek, więc trzeba po prostu tak wcisnąć bardziej. Tutaj niespodzianka, bo nie ma schowka, nawet takiego małego. Natomiast mamy taki podręczny schoweczek, który się znajduje w podłokietniku.
Podłokietnik nie jest regulowany, co oznacza, że w moim przypadku teraz jestem bardziej odsunięta niż normalnie. To sprawdzi się tak, no powiedzmy, od czasu do czasu można tutaj oprzeć kawałek łokcia. Przed kierowcą jest lusterko z podświetleniem. Podświetlenie zapala się automatycznie. Przed pasażerem jest dokładnie to samo. No i mamy tutaj jeszcze panel do oświetlenia. Oświetlenie tylko jest z przodu, nie ma z tyłu, więc należy o tym pamiętać, gdy się decydujemy na ten samochód, ponieważ oświetlenie z tyłu często jednak jest bardzo istotne. Przed pasażerem mamy schowek. Schowek nie jest ani zbyt duży, ani zbyt głęboki, ale myślę, że standardowy jak w tego typu samochodach. Mieści się tutaj B5. No i kieszenie w drzwiach. W kieszeni w drzwiach praktycznie mieszczą 1,5 litrową butelkę albo kubek termiczny. Są większe oczywiście niż te z tyłu, ale też nie są zbyt obszerne. Tutaj z lewej strony mamy różne przyciski, między innymi też przycisk do podgrzewania kierownicy, ale też jest przycisk, który uruchamia nam kamerkę. I tak jak teraz stoimy na miejscu parkingowym, z kamer, które są wokół samochodu, widzimy obraz, dokładnie nam przypomina, gdzie stoimy i jakie przeszkody mamy wokół. W związku z tym możemy się przygotować do manewru wyjeżdżania z miejsca parkingowego. Wszystko widzimy. Oczywiście, gdybyśmy teraz ruszyli, to byśmy widzieli to, co jest z przodu przy niskiej prędkości, szczególnie jeżeli by się pojawiły jakieś przeszkody z boku. A gdybyśmy cofali, to oczywiście byłaby kamera z tyłu i też z boku, widok z lotu ptaka. Więc jesteśmy tutaj przygotowani na to, co może nas spotkać wokół samochodu i na co powinniśmy uważać. Możemy też sobie włączyć taką funkcję, czyli z lotu ptaka widzimy dokładnie to samo, co przed chwilą było z takiej pozycji bliżej samochodu, czyli z dołu. No i tutaj możemy sobie poustawiać, jakie mają być linie prowadzące. Czyli czy ruch kierownicy ma być pokazywany. I tutaj linie też prowadzące. Jak chcemy, żeby one wyglądały. Nawet możemy sobie wybrać kolor pojazdu, jeżeli mamy na to ochotę. O, takie mamy możliwości. To jest wybrany czerwony, niebieski, żółty, czyli po prostu jest to dostosowane do tego, jak wygląda nasz samochód. Tak sobie możemy tutaj to pooglądać. No i tutaj jeszcze, kiedy ma nas alarmować, jak blisko podjeżdżamy. Standardowo albo po prostu blisko. Regulacja szerokości drogi. Regulacja ścieżki parkowania. Za bardzo na zewnątrz, za bardzo do wewnątrz. Czyli to po prostu nas informuje, a tutaj mamy regulację, możemy sobie to zmienić. Regulacja szerokości drogi. Tutaj możemy sobie ustawić
podczas automatycznego parkowania, jak wąska czy jak szeroka jest droga, żeby precyzyjnie zaparkować. Można sobie zarejestrować miejsce do parkowania, żeby nam samochód wjechał w nasze ulubione miejsce. No to możemy sobie też wybrać preferowaną metodę parkowania, czy równolegle, czy tyłem. Także jest tu dużo ustawień, które możemy sobie ustawiać właśnie na tym panelu odnośnie parkowania. Drzwi do tyłu otwierają się o taki dosyć skromny kąt, więc trzeba się tutaj wsunąć. Pasażer z tyłu, który siedzi za kierowcą, ma tyle miejsca, pod warunkiem, że kierowca jest takiego wzrostu jak ja. Mamy tutaj kieszeń w oparciu przedniego fotela. Jest to taka porządna kieszeń, która nie przepuszcza światła, więc musimy pamiętać o tym, że jeżeli coś tam włożymy, żeby to z powrotem zabrać ze sobą. W drzwiach mamy miejsce praktycznie tylko na półlitrową butelkę albo kubek termiczny. Pasażer siedzący po środku musi mieć krótkie nogi, ponieważ jest tutaj dosyć mało miejsca. Więc nawet zajęcie tego miejsca może sprawiać problem. Oczywiście standardowo siedzisko jest dość twarde, może nie ekstremalnie, ale dość twarde. Oparcie też nie należy do najprzyjemniejszych. No po prostu taka krzesełkowa pozycja i taka wygoda, więc pewnie 200 km tak, dłużej może być już trochę męcząco. Tutaj jest fotel odsunięty maksymalnie. No i ja mam jeszcze troszkę miejsca, ale ponieważ tu jest to wszystko miękkie, więc nawet jeżeli by ktoś opierał kolana o fotel pasażera z przodu, to myślę, że nie byłoby to bardzo uciążliwe. Oczywiście możemy tutaj też skorzystać z podłokietnika. Podłokietnik otwiera się razem ze ścianą tylną. Nie jest to podzielone na dwie części. W związku z tym nie wygląda on może najładniej. Są tutaj dwa miejsca na kubki, więc w sumie spełnia to swoje zadanie. Raczej bardziej jako takie miejsca, gdzie możemy odstawić bezpiecznie gorący napój, niż podłokietnik, ponieważ na tym opierać się cały czas raczej nie byłoby wygodnie, ponieważ jest to po prostu twardy plastik, ale mamy za to miejsce na kubki, co w takim małym samochodzie na pewno jest dużą zaletą. Czas zajrzeć do bagażnika. Mimo że jest to hybryda, bagażnik wygląda całkiem normalnie. Mieści się tutaj 397 litrów i mamy bardzo sprytne rozwiązanie. Otóż bagażnik jest dwupiętrowy i możemy to regulować, ponieważ ta podłoga podwójna bagażnika jest dzielona. Możemy tą podłogę sprytnie umieścić sobie w ten sposób w bagażniku. Wtedy ona nie zajmuje w ogóle miejsca i ułożyć sobie rzeczy wyższe w tym miejscu, a tutaj mieć cały czas dwa piętra. Oczywiście możemy całkowicie zrobić to w ten sposób, czyli
jakby podłoga pierwszego piętra nie zajmuje nam praktycznie miejsca. Wtedy mamy do dyspozycji cały bagażnik. Mamy też tutaj takie z boku powiększone miejsca do tego, że możemy coś przewieźć i możemy coś przewieźć po prostu szerszego, dłuższego w poprzek. Jest tutaj gniazdo 12V. Mamy też światło. Mamy też mocne uchwyty, takie solidne do mocowania ładunku. Brakuje jednak w tym bagażniku uchwytów do zaczepienia torby, siatki z zakupami. Oczywiście można sobie w jakiś tam sposób poradzić i to jakby zahaczyć o te uchwyty do mocowania, ale dużo wygodniejszym rozwiązaniem byłyby po prostu jeszcze dodatkowe uchwyty, na których można by było po prostu zaczepić siatki z zakupami, czy po prostu torebką damską. Bagażnik ten oczywiście możemy powiększyć i w tej wersji wyposażenia mamy oparcia tylnego rzędu dzielone na 3, czyli mamy jeden fotel, mamy środek i mamy dzięki czemu tak naprawdę mogą jednocześnie podróżować 2 osoby na 2 skrajnych fotelach, a środkiem możemy puścić coś dłuższego, możemy umieścić coś dłuższego, na przykład narty, jeżeli mamy taką potrzebę. Zobaczmy, jak to się składa, czy prosto. Bardzo prosto. Tutaj jest hacz. I z tamtej strony. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie i jeżeli mamy rodzinę 4-osobową, to na pewno jest bardzo przydatne, ponieważ dużo zwiększa nam możliwości przewozowe tym samochodem. Jeżeli tak złożymy siedzenia, to mamy do dyspozycji 1097 litrów. To, co mamy w bagażniku, osłania nam taka dość wiotka osłonka, co ma taką wadę, że nic cięższego na tym nie położymy, ponieważ jest to po prostu materiał. Z drugiej strony, jeżeli nam nie jest potrzebna, jest ją łatwiej schować i nie zabiera miejsca. No i mamy jeszcze kolejne piętro w bagażniku, gdzie jest miejsce na koło zapasowe. Tutaj mamy zestaw naprawczy, gaśnicę i trójkąt. Klepę bagażnika zamykamy wkładając rękę w taką kieszonkę. To nie jest mój ulubiony sposób. Musimy włożyć trochę w to siły. No udało się, aczkolwiek nie do końca, ponieważ jest niedomknięty ten bagażnik. Klepa nie wygląda na dużą, ani nie wygląda na ciężką. Natomiast są tam zastosowane siłowniki, które spowalniają ten ruch zamykania, co po prostu sprawia pewien kłopot przy zamykaniu tego bagażnika. Ale jeżeli ktoś nie chce się z tym bagażnikiem szarpać, to oczywiście może sobie zamówić elektrycznie zamykany bagażnik i wtedy wszystko będzie łatwe. Czas zajrzeć do silnika. Trzeba wysoko podnieść klapę, ponieważ mocowanie się znajduje z boku dość wysoko. No i mamy tutaj silnik 1,5 litrowy, 92-konny, 3-cylindrowy, z którym współpracuje silnik elektryczny o mocy 80 koni mechanicznych. W sumie mamy do dyspozycji 116 koni, a tutaj jest wlew do płynu do spryskiwaczy
jest dosyć wąski i dosyć nisko się znajduje, więc chyba będzie potrzebny lejek, żeby z niego korzystać. Odjeżdżamy.